Witajcie moi drodzy na pożegnaniu z Hanoi. Właśnie idę do Opera House, skąd zaczyna się moja wycieczka w stronę Halong Bay. Dobra, przewodnik już do mnie dzwonił, czekają wszyscy na mnie, więc mam nadzieję, że wybaczą mi to małe spóźnienie. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda taki autobus, to tak. No dobra goście, witamy na statku Deluxe. Nie wiedziałem, że to tak będzie wyglądać, ale właśnie w tym pojeździe będziemy zwiedzać dzisiejszą wycieczkę po Halong Bay. Zobaczcie, jak tu jest pięknie, to jest po prostu ekstra klasa. Moi drodzy, Zatoka Halong, zwana również Zatoką Latającego Smoka, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Wietnamie. Zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1994 roku, no i obejmuje około 2000 wysp wapiennych. Co ciekawe, zatoka ma około 500 milionów lat historii geologicznej. Wietnamczycy twierdzą, że dokładna liczba wysp to 1969, co dziwnym trafem ta liczba to rok śmierci narodowego bohatera Ho Chi Minha. A przed nami, nie wiem nawet po co tu wychodzimy, ale prawdopodobnie jest to jakaś ciekawa wyspa. Nie wiem, o co tu biega, ale no po prostu wszystkich wyciągnęli z obiadu, żebyśmy to zobaczyli, więc idziemy, ale nie do końca wiem, co my mamy zobaczyć. Tutaj macie jakieś wysepki, tutaj macie wysepki, ale chyba chodzi o tą wyspę. Mijaliśmy też podczas tego rejsu wyspę całujących się kurczaków, czyli dwóch wysepek, które wyglądają jak kurczaki, które się całują. I niektórzy przewodnikowi mówią it's Chicken Island, a drudzy mówią Kissing Island. I właściwie to oboje mają rację. Tak zwana Chicken Island. Dobra goście, pierwszy przystanek to kajaki. Dobra goście, nie wiem czy to widzicie, ale to jest właśnie kajaki w tej pięknej miejscóweczce. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że w tej okolicy jest około 2000 takich wysp. Jest to super cicho. Ja czuję, że w ogóle jestem jedyną osobą, która coś tutaj mówi. Would you like to be in a vlog? Like just say hi to my vlog? You're fine with that, being on the internet? Yes. Okay, so this is Loelia, so you can say hi. Hi. Możecie zobaczyć, jak piękne skały. Mam nadzieję, że się nie wpierdzielimy w nie. Okay. Trochę tu chlapie, ale jest git. O, zobaczcie na to. Hi. Można było zamiast kajaczków jeszcze dostać z tymi śpiewającymi gośćmi w tle bamboo boat, ale wzięliśmy kajaczek i w sumie to nie żałuję, bo jest całkiem nieźle. Zatoka lądującego smoka jest otoczona kilkoma fascynującymi legendami. Jedną z nich jest to legenda o matce smoku. I ona opowiada, że nefrytowy cesarz wysłał smoki, by pomogły Wietnamczykom w walce z najeźdźcami. Smoki miotały ogromnymi szmaragdami, które tworzyły wyspy, a po zwycięstwie pozostały na ziemi, pomagając ludziom w codziennym życiu. Druga legenda mówi o tym, że smok tworzył naturalny mur obronny, który ocalił kraj przed zagładą. Co ciekawe, też wiele osób, które zamieszkiwały te wyspy, zostały wysiedlone do miasta Halong pod pretekstem, mi się wydaje, ochrony środowiska naturalnego.
Dobra, zobaczcie na ten widok. Tutaj oczywiście jest bardzo zajęte miejsce, bo wszystkie statki wycieczkowe właśnie wjeżdżają. W zatoce znajdują się jaskinie, takie jak jaskinia Niespodzianka, która ma takie formacje skalne, jak widzicie w jaskiniach. Ta wycieczka to jest jednodniowa wycieczka i plan jest bardzo napięty i właśnie mówiłem wam o jaskini i idziemy właśnie do jaskini. Mam nadzieję, że to ta, o której wam powiedziałem. Jeżeli tak, no to się przekonacie. Dobra goście, ta wycieczka jest naprawdę spakowana do granic wytrzymałości. Idziemy teraz do Surprise Cave, czyli do Sunk Sot Cave, która jest największą jaskinią w Halong Bay. 500 schodów nas czeka, żeby wejść tam. No i coś tam niby jest fajnego. Sunk Sot Cave, czyli cave niespodzianek. Ma powyżej 10 000 metrów kwadratowych. Odkryty przez Francuzów w 1901 roku. No dobra, nie wiem, czy bym komuś polecił tą wycieczkę, bo obczajcie, te 500 schodów wygląda tak. Mam nadzieję, że Surprise Cave będzie miała w środku jakiś surprise, ale raczej największą niespodzianką będzie to, że nie ma tam żadnej niespodzianki. No dobra, jak już czekamy, to jeszcze wam powiem, że te wszystkie wyspy, czyli te 2000 skał wapiennych powstały w czasach, kiedy płyty tektoniczne nachodziły na siebie i wypiętrzały takie formacje. No dobra, wchodzimy do jaskini, która pomieści ponoć 1000 osób. No dobra, to jest chyba ta główna hala, która mieści te 1000 osób, pielgrzymki. A jeszcze tam do góry trzeba pójść. No, szczerze mówiąc, to jestem mega zmęczony, nie chcę mi się już tutaj schodzić, ale już nie ma wyjścia, bo statek czeka po drugiej stronie jaskini. Dobra, jeszcze jedna komnata tej jaskini, tak wygląda. Chociaż oczywiście zaraz znajdzie się ktoś, komu nie podoba się to, że jest sztucznie oświetlone i że coś widać. No ale to jest tak właśnie. Because there are some other places that No powiem wam, rzeczywiście duża ta jaskinia. Największa z wszystkich jaskiń w Halong Bay. Nasza przygoda tutaj, dzień na Halong kończy się na tej imprezowej wyspie. Tutaj chyba jeszcze będzie jakiś poczęstunek, bo widzę winko. No i sunset, wieczór z wyspami. Nie wiem, może wyglądam trochę na niewystarczająco zadowolonego, ale no ja już takie coś kiedyś widziałem. Wiadomo, piękne i jakby nie ma co odejmować, no ale po prostu swój pierwszy raz z rozdziawioną gębą już miałem. Ale naprawdę tutaj jest pięknie. Jeszcze można było wejść na górę na samą górę tamtej góry. Tam jakiś ziomek Ho Chi Minha mieszkał, czy tam to była jego ulubiona wyspa, że Ho Chi Minh go zaprosił. Tam jest posąg tego ziomka. Nie wiem, czy go widać. Tam sobie chilluje. Jakbym miał podsumować to Halong, no to oczywiście przepiękne widoki i tak dalej. Myślę, że must have to jest 1600 km² wysp, 2000 takich wysepek. Można popływać, można pozwiedzać jaskinie i tak dalej. Myślę, że punkt obowiązkowy na wycieczce w Wietnamie. Myślę, że spoko sobie wziąć taki statek, który ma część sypialną i zdecydowanie na 2 dni tutaj pojechać to dobra opcja. No, ale to już chyba koniec dzisiejszego dnia. Znaczy myślę, że tutaj jeszcze będzie imprezka do końca dnia, bo dopiero o 9 wracamy do Hanoi, a jest 5. Powrót do Hanoi. No i to będzie mój ostatni pożegnalny wieczór w Hanoi, więc pewnie jutro będzie ciężki dzień. Nie wiem, może i brzmię niewystarczająco podniecony tym Halong Bay, ale naprawdę uważam, że warto tutaj przyjechać. Myślę, że na pewno bym żałował, że tutaj nie byłem, gdybym nie poświęcił tego dnia na tą wycieczkę. Powoli żegnamy się z Halong.
A tu to nie wiem, co się dzieje. Chyba uwaga, bo przykrwi. Dobra, trzymam się. Ło! Ło! Na milimetry tutaj jest wycofywanie. Ale tu wsteczny, nasz pilot dał wsteczny. Nic się nie stało. Żegnamy się z tymi widokami. Zabieramy resztę gości, które poszło na hiking. No i to by było na tyle. Fajnie było, ale się skończyło. O, pewnie teraz zaczyna się melanż. Hey, tell the viewers they're missing out. They're missing out right now. See right now, this is a beautiful spot right now in Vietnam. Dobra, jeszcze jedno, to jest właśnie ten gość, ziomek Ho Chi Minha, o którym wam mówiłem. To jest jego statua. To jest on.